Venu 3 to kolejna odsłona tej serii od Garmina. Miał premierę w sierpniu 2023 roku. Zegarek ten został zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach, którzy poszukują nie tylko precyzyjnych danych treningowych, ale również eleganckiego designu i szerokiej gamy funkcji smartwatcha. Jakiś czas temu przy okazji testu modelu Vivo Active 5 wspominaliśmy o parametrach mniejszej wersji Venu 3 w wariancie S. W tej recenzji przyjrzymy się bliżej większej wersji, analizując jego różne aspekty, aby pomóc Ci zdecydować, czy to sprzęt dla Ciebie. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Testowany model to najbardziej zaawansowany model Garmina z linii tych bardziej lifestyle'owych, do których zaliczają się też Vivo Active 5, Lily 2 czy Vivo Move. Venu 3 oferuje szereg funkcji dedykowanych dla osób aktywnych. Zaprojektowany z myślą o monitorowaniu zdrowego trybu życia, aktywności sportowej oraz ułatwianiu codziennych zadań przy wykorzystaniu funkcji smartwatcha. Garmin Venu 3 wyróżnia się eleganckim i nowoczesnym designem, który sprawia, że doskonale pasuje zarówno do sportowych strojów, jak i casualowych ubrań. Posiada on minimalistyczną obudowę. Generalnie nie jest to zegarek dla osób lubiących duże koperty. Mimo że my testowaliśmy większy model o rozmiarze koperty 45 mm, to jednak niska waga sprawia, że wydaje się być mały i delikatny. Ten model ważył 46 gramów, a więc dwukrotnie mniej niż Fenix 7X czy Coros Vertix 2. W ofercie jest model jeszcze mniejszy z dopiskiem S. Ma on 41 mm średnicy i waży jedynie 34 gramy. W związku z tym uważam, że jest on raczej przeznaczony dla kobiet lub sportowców, dla których ma znaczenie minimalne obciążenie na nadgarstku. To jest oczywiście kwestia gustu, natomiast w porównaniu z jego poprzednikiem rozmiarowo jest bardzo podobny, nieznacznie lżejszy, a ekran ma lepszą rozdzielczość. Dodatkowo Venu 3 w zestawieniu z poprzednikiem stał się jeszcze bardziej sportowy. Wybraliśmy tylko kilka funkcjonalności sportowych, które Venu 3 ma, a Venu 2 nie miał. Garmin Venu 3 ma ekran AMOLEDowy, który zapewnia wyjątkową jakość obrazu oraz świetną czytelność nawet w pełnym słońcu. Wyświetlacz ma przekrój 1,4 cala, jest duży i jasny. Ma funkcję Always On Display, która umożliwia ciągłe wyświetlanie czasu bez konieczności aktywowania ekranu. Zegarek wyposażony jest w intuicyjny interfejs, który umożliwia łatwą i szybką obsługę. Dzięki dotykowemu ekranowi oraz przyciskom bocznym nawigacja po menu jest płynna i wygodna. Ekran jest bardzo responsywny, procesor zapewnia płynną pracę. Dodatkowo zegarek oferuje możliwość personalizacji wyglądu, a nawet rozmiaru czcionki oraz ustawień, co pozwala dostosować go do indywidualnych preferencji użytkownika. Model ten zastosował do nawigacji 3 przyciski, więcej niż w poprzedniku, który miał 2, ale mniej niż w bardziej sportowych i większych modelach, które mają 5 przycisków. Obsługa przez to jest nieco inna, czy przez to gorsza? Moim zdaniem to kwestia gustu. Jeśli chodzi o wydajność baterii, Garmin Venu 3 radzi sobie całkiem dobrze jak na zegarek z AMOLEDowym ekranem. Choć dokładna długość pracy na jednym ładowaniu może się różnić w zależności od intensywności korzystania z różnych funkcji, możemy spodziewać się nawet kilku dni pracy bez konieczności ładowania. W praktyce muszę przyznać, że zegarek jest dobrze zoptymalizowany. Gdy go mało używałem, to praktycznie niewiele baterii ubywało. Po godzinnym treningu siłowym, gdzie ekran był cały czas włączony, zużywał około 2-3% baterii. Spodziewałem się gorszych wyników. Testowany model posiada głośnik i mikrofon, dzięki czemu możemy używać go do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. To jedyny Garmin, który ma taką funkcjonalność. Nie posiada on karty SIM lub eSIM, działa jedynie w połączeniu z naszym telefonem dzięki łączności Bluetooth. Można nim odbierać rozmowy, ale również je inicjować. Można ręcznie wybrać numer telefonu lub wybrać wcześniej zapisany kontakt. Robi się to poprzez aplikację mobilną Garmina. Całkiem przydatna funkcjonalność, bo możemy wrzucić telefon do plecaka i dalej mieć możliwość skontaktowania się z kimś, kiedy mamy taką potrzebę. Jak to wygląda w praktyce, posłuchajcie sami. No cześć, jak słychać? Wiesz co, bardzo cicho Cię słyszę, ale miałem głośność na minimum. Teraz jeszcze raz powiedz coś. Halo, jak mnie słychać? No, dużo lepiej. To jest głośności Garmin Venu 3. Teraz jesteś już na maksa podgłośniony. A mnie jak słyszysz? Bardzo dobrze, bez żadnych problemów, czysty dźwięk, głośny, fajny. Ja też słyszę czysto, ale no myślę, że mógłby być głośniejszy lekko, ale to generalnie dobrze. Okej, dobra, no to fajnie, do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.
Sprawdźmy teraz, jak Venu 3 wypada w najważniejszych parametrach sportowych. Na początek GPS. Ustawiliśmy zegarek na najwyższą dokładność. Warto przypomnieć, że Venu 3 nie ma podwójnej częstotliwości GNSS, a tylko możliwość obsługi wielu systemów naraz. Test wykonaliśmy w terenie mieszanym, w niskiej zabudowie, w wysokiej i gęstej oraz w terenie leśnym. Na początku ślad się trochę pogubił i odskoczył od faktycznej trasy. Pierwszy zakręt również pokonał ogromnym łukiem. Jednak po kilku minutach biegu sygnał się ustabilizował i ślad podążał bardzo dokładnie. Analizując ślad dalej, nie ma się do czego przyczepić. Nawet pod wiaduktem dobrze odwzorował ślad. W wysokiej zabudowie minimalnie wachlował. Następnie w dość łatwym terenie minimalnie odstawał, co jest zaskakujące. Biegliśmy później w terenie leśnym, gdzie już nie było tak dobrze. Ślad generalnie jest blisko, ale momentami odbiegał o 4-6 metrów. Na końcu trasy, gdzie nie było zbyt wiele zabudowy i krętych uliczek, poradził sobie świetnie. Generalnie GPS oceniam dobrze, ale nie tak dobrze jak flagowe modele Garmina, Polara, Suunto czy Corosa. Brak podwójnej częstotliwości jest momentami zauważalny w dokładności śladu. Przejdźmy do testu tętna modelu Venu 3. Zegarek posiada nowy moduł Elevate 5. generacji. Dodatkowo jest mały i dobrze trzyma się nadgarstka, co sprawiało, że oczekiwałem naprawdę dobrych pomiarów. Zobaczmy, jak mu poszło. Standardowo testy wykonały dwie osoby. Testowaliśmy biegi spokojne oraz interwałowe. Spójrzmy, jak poradził sobie w biegach spokojnych. Oba wykresy na pierwszy rzut oka niemal idealnie. Pierwszy tester ma więcej nieścisłości, ale są one minimalne. Nie ma żadnych większych odchyleń. Drugi tester ma jeszcze dokładniejszy pomiar. Tutaj ślad idzie jak po sznurku. Potwierdzają to dane. Pierwszy bieg ma dokładność do 2 uderzeń tętna na minutę 82%, drugi 95%. Taka dokładność sprawia, że pomiar tętna w sportach spokojnych może być w zupełności wykonywany bez pasa napiersiowego. Jak poradził sobie w teście interwałowym? Spójrzcie sami. Trzeba przyznać, że równie dobrze, co w testach spokojnych. Oba ślady są bardzo dokładne, co jest wynikiem dość niecodziennym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zegarek wyjątkowo szybko reaguje na zmiany tętna, co widać przy każdym interwale. Zarówno szybko rośnie, jak i spada. Dodatkowo w obu biegach już od startu zegarek notuje niemal idealne wskazania, co się prawie nigdy nie zdarza w innych testowanych przez nas modelach. Wyniki interwałów to dokładność na poziomie 70 i 85%. Bardzo dobre wyniki wszystkich testów przełożyły się na końcowy wynik wskaźnika dokładności pomiaru tętna na poziomie 8,7. Jest to poziom Polara GridX Pro. O 1/10 lepiej wypadły u nas tylko Suunto Race przed aktualizacją oraz Polar Vantage V3. Tryb siłowni to jeden z moich ulubionych trybów w zegarkach Garmina. Został on minimalnie przeprojektowany względem flagowych modeli. Bardzo prosto można korygować liczbę wykonywanych powtórzeń. Dodatkowo zmieniono proces wprowadzania obciążenia treningowego. Wyświetla się klawiatura 10 przycisków i samo wprowadzenie wartości dźwiganego ciężaru w danej serii jest wyjątkowo proste. Dodatkowo moduł zadba o to, abyśmy mogli łatwo pilnować długość przerwy między seriami. Celowo omawiam tryb siłowy po pomiarze tętna, ponieważ przetestowałem go podczas ćwiczeń siłowych i wyniki były dla mnie bardzo zaskakujące. Na plus, rzecz jasna. Spójrzcie na wykres. Dzięki swojej dużej wrażliwości i szybkości reakcji zegarek bardzo sprawnie nadążał za tętnem prawdziwym. Łapał zarówno najwyższe, jak i najniższe wartości. Sporadycznie się pogubił lub nie zarejestrował jakichś zmian przez kilka sekund, ale cały pomiar był bardzo zbliżony do rzeczywistego. Dla mnie taki pomiar treningu siłowego jest naprawdę akceptowalny. Dla osób, które cenią sobie wygodę i praktyczność, Garmin Venu 3 oferuje możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych za pomocą technologii NFC. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i wygodnie dokonywać transakcji bez konieczności korzystania z portfela czy telefonu. Dodatkowym wyróżnikiem tego modelu jest muzyka, którą możemy pobierać ze swoich kont Spotify, Deezer lub Amazon Music. Dzięki temu możemy słuchać muzyki bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Ja osobiście lubię biegać słuchając dźwięków otoczenia, ale wiem, że dla wielu osób jest to duża wygoda. Zegarek automatycznie wykrywa też drzemki w ciągu dnia.
Ta zmiana weszła już jakiś czas temu do wszystkich nowszych modeli i uważam ją za bardzo przydatną. Działa to naprawdę dobrze i czasem pozwala nam wyłapać nawet kilkuminutową drzemkę. Wpływa ona na doładowanie poziomu body battery, co pozwala na lepsze monitorowanie naszego stanu zmęczenia. Garmin Venu 3 to wszechstronny zegarek, który idealnie sprawdza się zarówno podczas intensywnych treningów, jak i w codziennym użytkowaniu jako smartwatch. Dzięki zaawansowanym funkcjom treningowym, eleganckiemu designowi oraz szerokiej gamie możliwości, zegarek ten z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jeśli szukasz sprzętu, który będzie nie tylko prawidłowo monitorował Twoją aktywność fizyczną, ale również ułatwi codzienne życie, nie potrzebujesz map, a możliwość prowadzenia rozmów przez zegarek będzie dla Ciebie przydatna, Garmin Venu 3 może być doskonałym wyborem.